Dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Przyjechałam na ulicę Przybyszewskiego, żeby odwiedzić organizację, a w zasadzie jedno z miejsc, w których działa ta organizacja, Centrum Pomocy Dzieciom. To już mała wskazówka, pewnie część z Was kojarzy. Tak, spotkam się dzisiaj z reprezentantami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tej organizacji myślę, że nie trzeba przedstawiać. Znają z pewnością zdecydowana większość z Was z różnego rodzaju kampanii społecznych, różnego rodzaju akcji edukacyjnych, z mnóstwa broszur, które organizacja wydała, monitoringów i różnego rodzaju działań i dla społeczeństwa, ale też skierowanych właśnie do profesjonalistów. Centrum Pomocy Dzieciom to jest taki budynek dwupiętrowy. Wchodzę na podwórko. Centrum Pomocy Dzieciom niesie pomoc dzieciom, jak sama nazwa wskazuje, ale oferuje usługi nie tylko dla dzieci i ich rodziców, ale oferuje usługi również dla wymiaru sprawiedliwości, ponieważ prowadzi i udostępnia tak zwane przyjazne pokoje przesłuchań. Jest to rzecz niezwykle ciekawa, interesująca, która powinna być w użyciu cały czas. Takie pokoje przesłuchań są też w sądach w Polsce, nie we wszystkich, natomiast też nie wszystkie spełniają takie wymogi, jakie powinny. Dowiemy się więcej o tym, jak to wygląda tutaj w Centrum Pomocy Dzieciom. Dowiemy się, czy sądy z tego korzystają, jak często i jakiego rodzaju kłopoty i problemy związane z kontaktem z wymiarem sprawiedliwości miała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę podczas pandemii. To jest coś, co nas niezwykle interesuje. Zapraszam Was serdecznie do środka. Widzę, że już czeka na nas pani Justyna. Dzień dobry. Dzień dobry, Justyna Podlewska, koordynatorka działu prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Nie spodziewałam się, że to jest taki spory budynek. Widzę, że dwupiętrowy i od pierwszego momentu jest bardzo przyjaźnie. Jak widać tutaj, miło Cię widzieć. Tak, bardzo cieszę się, że Pani odniosła takie wrażenie, ponieważ o to dokładnie nam chodziło, kiedy tworzyłyśmy to centrum. Tworzyliśmy w fundacji, bo jesteśmy w Centrum Pomocy Dzieciom, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i w tym centrum, w tym budynku właśnie tak przyjaźnie skonstruowanym i przyjaźnie wyposażonym pomagamy dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia, które są pokrzywdzonymi przestępstwem i które naszą ideą, naszym modelem pracy to jest taki model, w którym dziecko otrzymuje interdyscyplinarną pomoc w jednym miejscu, czyli pomoc psychologiczną, pomoc prawną, pomoc socjalną, pomoc medyczną. Mamy lekarzy pediatrów, mamy lekarzy psychiatrów i w tym jednym miejscu właśnie dziecko tą pomoc otrzymuje, a nie pielgrzymuje po instytucjach od prokuratury do policji, do sądu, do ośrodka pomocy społecznej. Tak. Czyli specjaliści pielgrzymują, a dziecko nie pielgrzymuje. Dokładnie tak. O to nam Jasne. chodzi. To wejdziemy sobie może na górę. Zapraszam. Widać, tutaj stópki prowadzą. Tak, mamy tutaj, tak, tu miło widzieć, tu nasze stópki, kierujemy się. Jeśli dziecko, my spotykamy się tutaj, świadczymy pomoc dzieciom, których już sprawy znajdują się na policji lub w prokuraturze, czyli już jest zawiadomienie o przestępstwie i dziecko otrzymuje pomoc psychologiczną u nas, przychodzi tu z rodzicem, wchodzi po tych schodach, tu widzimy naszą tak zwaną ścianę dobra. To bardzo ważna ściana. Widzę tutaj po prostu sponsorów, darczyńców. Dzięki którym to centrum powstało. Są tu inni fundacje, które podzieliły się z nami swoimi finansami. Są firmy, jest też Miasto Stołeczne Warszawa. Także tutaj dzięki tym instytucjom to centrum może wyglądać tak, jak wygląda i pomagać dzieciom pokrzywdzonym. Lecimy dalej na górę. Zapraszam na nasze... Widać logotyp charakterystyczny dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Te nasze dzieciaczki, tak ich nazywamy, i też te dzieciaczki witają naszych podopiecznych. Dalej stópki kierują nas do sekretariatu, który wyjaśnia jakby tutaj nasze idee naszego centrum, przyjmuje osoby i zaprasza do tej poczekalni, która jest taką właśnie przestrzenią stworzoną dla naszych podopiecznych, zarówno dorosłych, jak i do dzieci, i ona jest skonstruowana tak przyjaźnie. Jest bardzo jasno, bardzo przyjaźnie.
Tablica z klockami Lego widzę. Ta tablica robi furorę, dzieci ją uwielbiają, bo to jest tak specyficznie nie na podłodze, tylko tutaj z Tak. boku. Pamiętam taką sytuację, kiedy na przesłuchanie w przyjaznym pokoju przesłuchań spóźniał się biegły, niestety godzinę, i sędzia wyszedł tutaj do 5-latka i przez godzinę układał z nim tu klocki, dzięki czemu nawiązał z nim bardzo dobrą więź i dziecko w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju złożyło bardzo dobre i obszerne zeznania w przyjaznym pokoju. Można się pobujać na fotelu Można się bujanym. pobujać na fotelu, można się przytulić do misia, można się skryć w domku. Są tu różne przestrzenie, gdzie można usiąść i wypić kawę. Też nasi podopieczni nie chcemy, żeby się tu czuli jak goście, tylko też współgospodarze mogli po prostu samodzielnie zrobić sobie kawę czy herbatę, czy usiąść przy stole. Są gry, są książki, jest też dla starszych nastolatków miejsce. Oczywiście wiemy, że to jest przestrzeń Z tabletem. Dokładnie, tak? Jasne. Więc to jest to miejsce, gdzie nasi podopieczni spędzają czas i mają się dobrze. Tak, zwracamy uwagę niby na takie miękkie rzeczy jak wystrój, jak to, że jest jasno, jak to, że są zabawki i można byłoby pomyśleć, że to nie ma wpływu, nic bardziej mylnego, jeżeli chodzi o przesłuchanie osób małoletnich, dzieci małych, ale wydaje się, że nastolatków też. Taka przyjazna przestrzeń, która nie jest wielkim budynkiem sądu, bardzo przerażającym. Wiem, że Państwo też przygotowują do przesłuchań, czyli jest takie spotkanie informacyjne, z tym się wiążą obawy profesjonalistów. Tak. Niekiedy wiążą się Spróbujmy je rozwiać. Tak, to nie jest sytuacja, w której my przygotowujemy do tego, co dziecko ma zeznać. To w ogóle tego nie obejmuje przesłuchanie. Nasz terapeuta, nawet jeśli takie treści pojawiają, mówi stop. To jest taki czas i przestrzeń dla dziecka i rodzica, gdzie pokazujemy przyjazny pokój przesłuchań. Mówimy, jak wygląda przesłuchanie, kto będzie na przesłuchaniu, czego można się spodziewać, że dziecko ma prawo, może zrobić przerwę, może powiedzieć, że chce do łazienki. Także oswajamy po to, żeby zmniejszyć po prostu lęk dziecka, dzięki czemu ono się lepiej czuje, a tym samym złoży lepsze zeznania. Ja mówię, że te przepisy mają wyjątkową cechę, że one chronią dziecko, po to były stworzone, ale w żaden sposób nie stoją w kolizji z dobrym wymiaru sprawiedliwości. Tak. Wprost odwrotnie. Spokojne dziecko, bezpiecznie się czujące, złoży pełne i obszerne zeznania, a o to nam chodzi, o dobre dowody. Jasne. Czyli pamiętajmy o tym, że takie właśnie miękkie rzeczy jak wystrój, jak odpowiednie przygotowanie, jak to, że dziecko ma prawo do informacji, kiedy, jak to będzie i że będzie wiedziało, po prostu przyjdzie bardziej spokojne, ma wpływ na to, jakiej jakości mamy dowody. Teraz pójdziemy dalej i nagram dla Was to, jak wygląda przyjazny pokój przesłuchań, a tak naprawdę to są 2 pokoje, zaraz pokażę, jak to wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. W takim razie lecimy. Jak rozumiem, to są tak naprawdę 2 pokoje. Ten sobie nagramy potem, a najpierw idziemy tutaj. Zapraszam. Przyjazny pokój przesłuchań to tak naprawdę 2 pokoje. Pierwsza przestrzeń, ta, w której jesteśmy, odpowiada na potrzeby dzieci. Druga, do której za chwilę się udamy, odpowiada na potrzeby przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Przyjazne pokoje przesłuchań to miejsca, w którym dzieci mogą opowiedzieć o tym, co im się przydarzyło w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Jest to przestrzeń zaprojektowana specjalnie dla dzieci. Wystrój jest przygotowany w stonowanych barwach. Też są meble dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku, bo zeznania mogą składać zarówno 5-latki, jak i 18-latki, czyli każde dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem i najczęściej w tym pokoju zeznania składają dzieci pokrzywdzone przestępstwem znęcania lub wykorzystywania seksualnego. Też nie ma dolnej granicy wieku, w której dziecko może składać zeznania, więc tak jak powiedziałam, mogą tutaj się spotkać z sędzią i 4-latki, i 5, i dzieci starsze. To, co zwraca moją uwagę, to, że mikrofony są tutaj podwieszone, czyli jak rozumiem, po prostu imituje się jak najbardziej naturalne warunki, żeby nie trzeba było mikrofonu trzymać przy buzi dziecka, żeby to po prostu wyglądało, jakby całkiem naturalna była ta rozmowa. Tak, to się wiąże przede wszystkim z zasadą jednokrotnego przesłuchania, czyli dążymy do tego, żeby dziecko w trakcie całego postępowania składało zeznania tylko raz. Jeżeli przesłuchanie odbywa się na etapie przygotowawczym, czyli tym prowadzonym przez policję i prokuraturę, to później, jeżeli sprawa trafia do sądu, to sąd już ponownie nie wzywa dziecka, tylko odtwarza właśnie nagranie. I teraz te mikrofony i kamery są... Kamera jest tutaj, tak? Tak. Dobrze widzę. Też proszę zwrócić uwagę, że ona jest taka trochę ukryta.
i w takim miejscu, żeby było widać też wyraz twarzy dziecka, tak? Dokładnie. Ta kamera jest przede wszystkim w takim miejscu, też żeby dziecko mogło jakby widzieć, że to przesłuchanie jest nagrywane. Czyli nie ukrywamy tych kamer i nie ukrywamy mikrofonów. Tłumaczymy dziecku, po co jest to nagranie, żeby też wiedziało i nie czuło się potem oszukane. Czyli nie wkładamy mikrofonu, nie wiem, do oka misia bądź do jakiejś innej przestrzeni, tylko tłumaczymy dzieciom, po co to jest i dzieci bardzo dobrze się też odnajdują w takich warunkach. W dobie korzystania z nowych technologii to nie jest trudność dla dzieci, że ta rozmowa z sędzią jest nagrywana. Ale z drugiej strony też są takie subtelne, to znaczy to nie jest tak, że właśnie to oprzyrządowanie jakoś bardzo wpływa tak fizycznie na samą rozmowę. I tutaj jest nagrywane całe przesłuchanie i w drugim pokoju co się dzieje? W drugim pokoju przebywają osoby, które nie są konieczne do prowadzenia tutaj rozmowy z dzieckiem. Czyli tutaj przebywa dziecko, sędzia i biegły psycholog. Jeżeli jest taka potrzeba, to może się znaleźć też tutaj tłumacz. Natomiast w przesłuchaniu biorą też udział inne osoby i jeżeli wszystkie by tutaj usiadły, no to też dziecko czułoby się przytłoczone po prostu tą ilością osób, z którymi musiałoby rozmawiać. Dlatego, żeby zapewnić dziecku komfort wypowiedzi, też minimalizujemy liczbę osób, która jakby przebywa w tym Bezpośrednio z nim. bezpośrednio z dzieckiem. Zapraszam do pokoju technicznego. Czym jest pokój techniczny? Pokój techniczny to jest odpowiedź na potrzeby przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, czyli tutaj przebywa prokurator, obrońca oskarżonego. Bardzo ważne jest to, że sam oskarżony, czyli osoba, która jest podejrzewana o popełnienie danego przestępstwa, nie może pojawić się na przesłuchaniu. Tutaj też przebywa protokolant i jest również obecny kurator procesowy, który reprezentuje małoletniego pokrzywdzonego bądź rodzic dziecka. I w tym pokoju mamy mikrofony i słuchawki, które umożliwiają sędziemu komunikowanie się z osobami, które przebywają w tym pokoju. I też może zdarzyć się tak, że prokurator, obrońca oskarżonego albo kurator reprezentujący dziecko będzie chciał zadać dziecku pytanie. I taką możliwość dają właśnie mikrofony i słuchawki. Też drugi sposób zadawania pytań to przekazanie tych pytań na kartce po przerwie i to jest lepszy sposób komunikowania się z osobami, które tam przebywają, bo jeżeli sędzia i biegły psycholog mają słuchawki, a dziecko nie, no to też jest taka nierównowaga komunikacyjna, dziecko nie wie, co się dzieje poza nim, więc my zalecamy robienie przerwy po pierwszej części przesłuchania i przekazywanie właśnie tych pytań na kartce. Też osoby, które przebywają w tym pokoju technicznym, mają możliwość obserwowania przebiegu przesłuchania na monitorze, który też tutaj widzimy. Mamy również wyłożone materiały dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości dotyczące przyjaznego przesłuchania i plakaty z naszych kampanii. Na plakatach możemy obserwować, jak zmieniały się przepisy dotyczące przyjaznego przesłuchania. Pierwsze plakaty są z okresu, gdy przyjazne przesłuchanie było możliwością, a nie obligiem, czyli sąd miał możliwość przesłuchiwania dziecka w przyjaznym pokoju, natomiast nie był do tego zobligowany. Natomiast ostatni plakat przesłuchanie dziecka do sztuka to już jest plakat z okresu, gdy przepisy dotyczące przyjaznego przesłuchiwania były obligatoryjne i dzieciom zagwarantowano przyjazne warunki. Przyjazny pokój przesłuchań robi na mnie wielkie wrażenie. Rzeczywiście mogę sobie wyobrazić, że w takim miejscu przesłuchanie dziecka będzie miało też po prostu wyższą jakość dla wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko chodzi tutaj o to, żeby zapewnić jak najlepsze poczucie bezpieczeństwa dziecku, ale wracam do Pani Justyny. Czy sądy korzystają, jak często korzystają z Państwa pokoju przesłuchań, ponieważ one są, jest ich 5 w Polsce, tak? Z tego
tego co wiem, 3 prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i 2 jeszcze są przez organizacje inne Takiego pozarządowe. systemu, czyli w Centrum Pomocy Dziecku są w 5 miejscach w Polsce, zgadza się, w Gdańsku, w Starogardzie Gdańskim, w Białymstoku, w Głogowie i w Warszawie. 3 prowadzi fundacja, a 2 zaprzyjaźnione organizacje i też pracują w tym modelu Centrum Pomocy Dzieciom, czyli ta pomoc pod jednym dachem. Natomiast pokoje przesłuchań w ogóle są regulowane na szczęście już teraz rozporządzeniem, czyli określa przepis prawa o to, jak mają wyglądać i one są w wielu miejscach w Polsce. Są w sądach, są w komisariatach, są w innych organizacjach pozarządowych. No i mamy nadzieję, że spełniają te kryteria, które mówi rozporządzenie, czyli najprościej mówiąc, że są podobne do naszego pokoju. Natomiast my w centrum obserwujemy, że od kilku lat pandemia to pogłębiła, rzadziej korzysta się z naszego pokoju. Sądy warszawskie nawet rzadziej korzystają. Możemy powiedzieć, że niektóre sądy przyjeżdżają i jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni, a niektóre sądy twierdzą, że nie ma sesji wyjazdowych i nie przyjeżdżają, mimo że te pokoje w sądach nie spełniają lub nie zawsze spełniają wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu, a tym samym nie tylko dziecko nie jest bezpieczne, ale i ten materiał po prostu nie jest dobry. Zastanawiamy się, czym to jest spowodowane. No na pewno wpływ na to miało rozporządzenie i to, że wymiar sprawiedliwości przyswoił tą ideę i że w sądach nowo budowanych są te pokoje, to jest standard. Ale co zabawne, nie zawsze, to jest tak, że zawsze musimy rozumieć to, co jest najważniejszą rzeczą, clue. Nowe sądy, pozamykane okna, klimatyzacja w środku, pokój przesłuchań, świetnie, ale nie można nagrywać, bo klimatyzacja jest tak głośna, że się nie da nagrywać. I wracamy na salę sądową. Tak. Więc rzeczywiście wszystko zawsze musimy robić z głową. Natomiast rzadziej sądy przyjeżdżają, tak jak powiedziałam, i też martwimy się w ogóle o te warunki przesłuchania i o dziecko w postępowaniu. Jakoś to jest paradoks, ale przepisy mamy bardzo dobre, chociaż można by je nieco uprościć. Natomiast praktyka stosowania tych przepisów się pogarsza. Tak, czyli możemy powiedzieć, że w zasadzie przepisów nie trzeba by było zmieniać i one mogłyby spełniać swoją rolę. Natomiast rzeczywiście wiele do życzenia pozostawia to, w jaki sposób traktowane są dzieci w postępowaniu. My mamy też jakby swoje dodatkowe dane z raportu Wymiar Sprawiedliwości wobec przemocy domowej. Tak. Badaliśmy kwestię artykułu 207 Kodeksu Karnego, czyli znęcania się. I niestety na 300 kilkanaście spraw, z tego co pamiętam 316, tylko 5 to były sprawy, gdzie jedyną osobą pokrzywdzoną było dziecko. I dodatkowo jeszcze nie były one katalogowane jako, tak, 207, nie 1, tylko 1a, no czyli jest to paragraf tłumacząc, który pozwala na zasądzenie wyższego wymiaru kary i rzeczywiście jakby wyjątkowe traktowanie osoby tak zwanej nieporadnej ze względu na małoletność. Tego szczególnego pokrzywdzonego, czyli mamy na małoletność, na stan psychiczny również, czyli czy osoby starsze, szczególne kategorie, zwykle bardziej narażone na przemoc domową. Tak, tak. Czyli to, co powiedziała pani Justyna, jest przepis, jest prawo, natomiast ono nie jest wykorzystywane po prostu odpowiednio, nie jest katalogowane przestępstwo wobec dzieci, ale co nas bardzo zmartwiło, to, że jeżeli dziecko mieszka z osobą pokrzywdzoną i z osobą oskarżoną, to ono również nie jest traktowane jako osoba pokrzywdzona. Czyli, jak rozumiem, sposób myślenia jest taki, że jak dziecko mieszka w domu, w którym podejrzewa się przemoc... Czy też dochodzi do aktów przemocy, są interwencje policji, ale nie dotyczy ona bezpośrednio dziecka, tak zakładam, nie dotyczy, czyli dziecko nie zostało tutaj zaatakowane, tylko dziecko obserwuje tę przemoc, to rzeczywiście to dziecko jest dla systemu niewidoczne. W ogóle troszeczkę ja tak diagnozuję naszą sytuację, że dziecko w wielu wypadkach nie jest widoczne dla systemu. W przypadku systemu przeciwdziałania przemocy domowej ono faktycznie nie jest widoczne. Konwencja dotycząca przeciwdziałania przemocy domowej i wobec kobiet mówi o tym, że dziecko, które jest świadkiem przemocy domowej, jest pokrzywdzonym jednocześnie. Traktuje to dziecko jako pokrzywdzonego. Nasza ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tak dziecka nie traktuje. To jest problem. Tutaj mamy nadzieję, że te przepisy się zmienią i dziecko będzie tak traktowane. W procedurze niebieskiej karty dziecko również jest niewidoczne i kiedy mówimy o tym, żeby dziecko miało reprezentanta, bo proszę sobie wyobrazić, że procedura dotycząca przemocy domowej zakłada, że pierwszoplanowym reprezentantem dziecka będzie rodzic.
a to zwykle rodzic jest właśnie sprawcą. I zmierzamy tutaj do tego problemu, o którym Pani powiedziała, że zniknął nam ten małoletni. Kiedyś ten przepis brzmiał małoletni i rzeczywiście ta surowsza kara ze względu na podkreślenie tej pozycji szczególnego pokrzywdzonego. Tak. Natomiast teraz kwalifikuje się to z tego przepisu paragraf 1. No i ja tutaj upatruję jednak pracy praktyków, prokuratorów, sędziów, bo to oni kwalifikują czy w akcie oskarżenia, czy już w wyroku czyn. I też wiem, że te sprawy zaczyna się z paragrafu 1, dlatego że łatwiej je umorzyć, bo tutaj mamy dochodzenie, a później śledztwo. Tak. Więc To są bardzo smutne konstatacje. Ja bym w tym miejscu zaapelowała do profesjonalistów, żeby jednak katalogować te sprawy jako paragraf 207 Kodeksu Karnego 1a, paragraf 1a. Też bym zachęcała do tego, żeby korzystać z Centrum Pomocy Dzieciom, z pokojów przesłuchań i żeby zwracać uwagę na to, czy rzeczywiście można nagrać to przesłuchanie, czy można je potem odtwarzać w trakcie postępowania, a nie ciągać dziecko ze sobą po różnych budynkach, komisariatach i tak dalej. Pamiętajmy, powtarzać przesłuchanie w toku postępowania, kiedy dziecko już jest w toku terapii i uczy się, pracuje nad tym, żeby wypracować prawidłowe mechanizmy, żeby to ukrzywdzenie zamknąć w jakimś doświadczeniu i pójść dalej. I nagle musi wrócić otworzyć sytuację krzywdzenia, zeznać jeszcze raz. Tak, pamiętajmy o tym, że te dzieci już jakby podejrzenie krzywdzenia wiemy, że jest. No i taka wtórna wiktymizacja czy traumatyzacja w sądzie jest czymś potwornym, więc wydaje się, że naturalnym i oczywistym jest to, żeby starać się niwelować te skutki, a z tego, co słyszę, nie jest to takie oczywiste. Zresztą nasze badanie też pokazuje, że przemoc wobec dzieci jest po prostu niewidzialna dla wymiaru sprawiedliwości. Czyli to, co się dzieje już w sądzie, jak dziecko trafia do sądu, to jest jedna rzecz, ale też ja bym tutaj zaapelowała do całego społeczeństwa. Wydaje się, że żeby kwestia przemocy czy krzywdzenia mogła być rozwiązana, to potrzebna jest taka determinacja całego społeczeństwa i kobiet, mężczyzn, rodziców, dziadków, sąsiadów. Zauważaniu tego i w nieakceptowaniu tego. To są różne akty naszego działania, od tego, że mówimy nie w gronie rodzinnym czy towarzyskim na pewne zachowania, do tego, że jeśli słyszymy coś za ścianą, to zawiadamiamy czy informujemy odpowiednie służby. Czy może to być policja, czy może to być najbliższy ośrodek pomocy społecznej, czy może to być sąd rodzinny i nieletnich. Nie wszystkie te służby to są takie służby, które sobie wyobrażamy, że zaingerują i w jakiś sposób skrzywdzą rodzinę. To w ogóle jest bardzo niewłaściwe podejście. Stereotypowe też, prawda? Podejście. Tak. Niektóre z tych służb, tak jak ośrodki pomocy społecznej, które realizują procedurę niebieskie karty, są po to, żeby diagnozować i pomóc rodzinie. Tak. Tak. Myślę, że musimy pamiętać o tym, że zgłoszenie jest tak naprawdę pomocą rodzinie, ponieważ są odpowiednie służby, które mogą zdiagnozować sytuację i ewentualnie pomóc, więc zachęcałabym tutaj do tego, żebyśmy wszyscy poczuli się odpowiedzialni za rozwiązywanie problemu, a jeżeli chodzi o profesjonalistów, to korzystanie z tego rodzaju infrastruktury i jednak korzystanie też z własnego rozsądku i rozwijanie tych kompetencji miękkich i wiedzy takiej psychologicznej dotyczącej tego, w jaki sposób obcować z dziećmi właśnie w trakcie przesłuchania i w trakcie całego postępowania i jednak mieć na uwadze to, że to jest człowiek, który ma uczucia, emocje, a nie jest to tylko podmiot, który po prostu ma przyjść do sądu i powiedzieć, co wie i na tym się kończy sprawa. Schodzimy sobie teraz na dół, bo zauważyłam, jak wchodziłam, że jest bardzo piękna taka historia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę tutaj na ścianie, więc chciałam to pokrótce pokazać. A przy okazji zapytać Panią Justynę też, może Pani przejdzie tutaj na tą stronę, będzie Pani miała w tle piękną historię. Tak. Jak długo pracujecie, prawda? Pracujemy, ale też zawsze dla nas jest ważna ta edukacja. Są to też elementy, które nasz kwartalnik czy materiały edukacyjne przy każdej okazji w ogóle warto wkładać do głowy to, że jak można traktować dziecko w dobry sposób.
Tak, chciałam zapytać jeszcze w kontekście pandemii i poza kontekstem może już bezpośrednio pokoju przesłuchań czy przemocy, ale o to, czy Państwo też w innej roli uczestniczą w postępowaniach, to znaczy, czy Państwo towarzyszą po prostu dzieciom, klientom i jeżeli tak, to jak to wyglądało w trakcie pandemii, czy coś się zmieniło? To jest jakby kwestia, która nam bardzo leży na sercu. Tak, mamy projekt opiekun dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, gdzie nasi wolontariusze, studenci ostatnich lat prawa i psychologii towarzyszą naszym klientom lub ich rodzicom, głównie ich rodzicom. Zdarzyło nam się kilka razy, żeby byli to klienci, którzy świeżo uzyskali pełnoletność w sądzie i przede wszystkim chodzi nam o wspieranie i bycie w tej trudnej sytuacji psychologicznie, ale też dla nas jako dla organizacji ważne jest to monitorowanie tego, jak sąd działa, jak traktuje pokrzywdzonego, w jaki sposób realizuje jego prawa procesowe i mamy też takie doświadczenie, że jeśli nasi wolontariusze są na sali sądowej, to klienci odczuwają różnice w funkcjonowaniu, w przestrzeganiu pewnych procedur, w protokołowaniu. Na przykład niezwykle ważne zawsze dla nas jest to, czy było właściwie protokołowane, czy osoba, nasz pokrzywdzony, czy oskarżyciel posiłkowy mógł się w pełni wypowiadać, zadawać pytania. I pandemia, no my obserwujemy takie trudności, pogłębienie się trudności w dostępie do sądu. My korzystamy z konkretnych przepisów w przypadku niejawności, czyli osoby wskazanej i zaufanej. I po pierwsze sądy przez chwilę zatrzymały te sprawy, po drugie później trudniej było wchodzić, ponieważ było oczywiście kwestia sanitarna. Najgorsze było to, że nie było jasne. Niektóre sądy wpuszczały, niektóre nie wpuszczały. Nie wiadomo było, jak się dowiedzieć, nie wiadomo było, jakie są regulaminy. To trwało. Tu była na przykład publicznie była zniesiona, w sądach jeszcze była. To była taka trochę, no przykro powiedzieć, ale wolna amerykanka. I też nastąpił, ja obserwuję taki w pandemii, to co najgorsze nastąpiło, to taki dystans między obywatelem a sądem. I ten dystans się pogłębił. To zbliżenie, to, że oskarżyciel posiłkowy był aktywny, uległo takiej erozji i znowu osobno jest sąd, wymiar sprawiedliwości, osobno obywatel, który musi się dobijać. Rozprawy zdalne jeszcze wpłynęły na to, bo to zupełnie każdy w swoich problemach technicznych się znajduje, również sąd. I na to nałożyły się jeszcze piętrowo zmiany na przykład w kodeksie postępowania cywilnego, które nas niepokoją, zwłaszcza w kontekście postępowań rodzinnych, czyli wiele spraw na posiedzeniu, zeznania pisemne, czyli jeszcze oddalenie w tych szczególnych sprawach, gdzie tak jak Pani mówiła, ważne są kompetencje miękkie, ważne jest zobaczenie tej osoby, tego wnioskodawcy, ważne jest wysłuchanie go i rozmowa, szczególnie dla sędziego rodzinnego, który podejmuje tak ważne decyzje. Więc ta sytuacja nastąpiło taki rozdziew, taki naprawdę duży dystans między obywatelem a sądem, co nas martwi. Tak. Nas też. Wydaje się, że takim wspólnym dążeniem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji Kortur Polska jest to, żeby wymiar sprawiedliwości był coraz bardziej skoncentrowany na człowieku, żeby to człowiek był w centrum zainteresowania wymiaru sprawiedliwości, a nie żeby sam wymiar sprawiedliwości był w centrum swojego własnego zainteresowania. Więc niestety ten odcinek obfituje w takie smutne wnioski i konstatacje. Mamy nadzieję, że sędziowie i praktycy wezmą sobie do serca to, co dzisiaj panie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę nam opowiedziały. I pamiętajmy o tym, że jest dużo różnych możliwości, żeby w zakresie własnych działań, codziennej praktyki po prostu zmieniać świat na lepsze. Dokładnie. Każdy z nas nie tylko możemy chodzić na demonstracje, ale możemy też codziennie stosować i realizować państwo prawo w naszej pracy. To chciałabym przekazać prawnikom, to co my robimy, co Pani robi w swojej fundacji, co ja robię. Każdy z nas może, stosując przepis, dobrze go stosując, realizować właśnie to państwo prawa. A po drugie zapraszamy do nas. Naprawdę otwieramy się na współpracę, na edukację, na wiedzę, na przekazanie materiałów z naszej 30-letniej historii. Naprawdę niektóre rzeczy są już odkryte i zachęcam do korzystania z nich, a nie dystansowania się. Tak, starajmy się o to, żeby wymiar sprawiedliwości się nie cofał, tylko żeby się rozwijał i był coraz lepszy. Niestety wygląda na to, że jest inaczej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.